O, cześć kochani. Oglądałem właśnie sobie ostatnio po raz kolejny bardzo fajny film. Podoba mi się. Uprowadzona z Liamem Neesonem. No właśnie to mnie natknęło, żeby przeanalizować procedury bezpieczeństwa zaprezentowane w filmie. A nawet nie przeanalizować, tylko przedstawić pewne procedury bezpieczeństwa na przykładzie tego, co tam zostało zaprezentowane. Bo zaprezentowane są bardzo fajnie, dobrze. Także moment, kiedy właśnie jego córka ma wyjeżdżać do Paryża i to, co on jej mówi, że ma zadzwonić, jak dojedzie na miejsce, że jak już będzie tam w domu, ma zadzwonić, za każdego dnia wieczorem ma zadzwonić do niego, tak? Jak najbardziej słuszne, jak najbardziej słuszne. Ja teraz ostatnio prowadziłem takie przygotowanie dla ludzi przed wyjazdem zagranicznym. Nie będę mówił gdzie może. Natomiast dla grupy prowadzonej właśnie którą na tym wyjeździe miał się opiekować Tomasz Leszkowicz, Kuźnia Bohaterów. Tam z Tomaszem są tam nagrania, to odsyłam, co tam robi, czym się zajmuje. To tam ja poszedłem jeszcze dalej, zresztą poszedłem tam. Mówiłem o tym i mówię o tym normalnie na szkoleniu, więc tą procedurę ja proponuję rozszerzyć nawet. Jeśli ktoś gdzieś właśnie jedzie, tak jak tam wyjeżdża jego córka, czy macie grupę pod opieką, to wysyłamy SMS-em informację do jakiejś osoby, czy naszej bliskiej, tak? Do taty. Jak będziecie oglądać Moje drogie za kilka lat, to właśnie zwracam się teraz do was, moje córki kochane, do taty wysyłać SMS-a przy każdej zmianie miejsca pobytu. Idziecie do klubu takiego, piszecie, że idziecie do takiego klubu. Jeśli z tego klubu wychodzicie, bo w międzyczasie coś wyszło i nie wiem, jednak idziecie do koleżanki, wychodzicie z klubu, bo jesteście zmęczone czy coś tam, piszecie, że idziecie do koleżanki takiej i takiej, pod taki i taki adres. Nic to nie kosztuje. To nie jest po to, żeby chodzić, żeby jeść, żeby śledzić, żeby krępować wolność, bo jeśli o mnie chodzi prywatnie, to mam nie mam takich zapędów. Natomiast jest to procedura przy wyjazdach. Łatwiej to będzie zrozumieć przy wyjazdach, bo jak się odnosi do jakiejś osoby, którą się zna, to jest właśnie tak łatwiej tak się stawiać i obok jakiejś kontroli czy coś. Natomiast przy wyjazdach takich jak tam grupa miała wyjeżdżać, gdzie osoby miały być nie wszystkie razem, tylko to był projekt właśnie takiej wymiany studenckiej, uczniowskiej, gdzie poszczególne osoby miały mieszkać u rówieśników w tamtym kraju, no to procedura jest zrozumiała, tak? Obcy kraj, inne obyczaje. Był to jeden z krajów takiej o dość odmiennej kulturze niż nasza. Łatwo o błąd z przypadku i wpakowanie się w kłopoty. Więc znacznie łatwiej jest tam wpakować się w kłopoty niż u nas w kraju, tak? Bo tu plus minus znasz reguły postępowania w większości wypadków i tyle. No tam nie znasz, nie wszystkie, tak? Więc tam zawsze informacja. Wychodzimy tam z moim kolegą, jakimś tam Johnem, czy innym Ahmedem, czy Yongpingiem, czy gdzie tam jesteście. Wychodzimy, idziemy do restauracji takiej i takiej. Okej. Z restauracji chodzimy, idziemy do muzeum. Muzeum takie i takie. Dlaczego? Bo gdyby coś się stało, to stanowi punkt zaczepienia. Bardzo dobry, ostatnie miejsce pobytu, tak? To jest taka ustalenie takich współrzędnych, bo może tam nie dotarliśmy, czyli szli stąd tam, więc mamy trasę. Jaką trasą się idzie, tak? Najszybsza, tak? Jeśli nie najszybsza, to znamy tą osobę, którą się opiekujemy, plus minus. Taki mamy w głowie nieuświadomiony, ale jednak profil psychologiczny
i wiemy, że kurde, mogła wejść sobie tutaj, bo ona bardzo lubi tam jakieś tam pamiątki, mogli pójść tą trasą okrężną, bo tam jest taki jakiś tam mega sklep z pamiątkami, mogli pójść tamtędy, nie? Więc to daje punkt odniesienia. Po prostu w razie, gdyby coś się stało. No już, że nie wspomnę o tym, że moje córki to będą miały oczywiście w każdych ciuchach GPS-y pomontowane. Także właśnie. Tak to będzie wyglądało. Psychiczny. Popaprany, tak? I inne, wiem, psychopata, antyfeministyczny patriarchat i w ogóle. Natomiast takie kroki bezpieczeństwa są większe w stosunku do kobiet, w moim przypadku do córek. Nie z chęci kontroli kobiety, bo ja muszę rządzić kobietą. Po prostu kobiety są bardziej narażone na występowanie pewnych zagrożeń. Znaczy tak, chłopcy częściej, z wyjątkiem gwałtów, są i sprawcami, i ofiarami. W większości są i sprawcami, i ofiarami, tak? To głównie oni. No testosteron, wdajemy się bez przerwy w jakieś tam kłopoty, sprzeczki, bójki i tak dalej. Natomiast mamy odporniejsze ciała i spotyka nas więcej, ale relatywnie niższej jakości. Bo jak często chłopak, facet jest narażony, jak bardzo jest narażony na bycie porwanym, zatrzymanym, gwałconym. A kobieta, córka, młoda, dorastająca kobieta, no właśnie, tak? Więc to jest cięższy kaliber, bardziej zagrożone są te rzeczy. Mniejsze możliwości obrony, bo mniejsza siła, tak? Bo adrenalina nie wywala od razu w jednym momencie, tylko się nabudowuje powoli, więc nie ma tego kopa do walki w tej chwili, tak? Więc to po prostu, to jest tylko, no, osadzenie w realiach problemu. Także film bardzo polecam. Oczywiście tutaj nie poruszyłem tutaj każdego tematu. No mogę tutaj jeszcze dodać oczywiście, że właśnie tam jest, jak przyjeżdżają na miejsce, tam jest scena, że młody przystojniak się zjawia, gdzie mieszkacie, czy tu, czy tam, a jak macie na imię, a tak i tak. Kochani, nigdy nie mówimy, nie podajemy prawdziwych danych. Macie kłamać. Jak masz na imię Kasia, to mówisz, że jesteś Barbara. Nawet pierwsza litera, żeby się nie zgadzała, tak? Bo to jest łatwo. Kasia, to jak się nazywa? Krysia, tak? Nie. Jak masz na imię Kasia, to mówisz, że jesteś Basia, tak? Albo Brunhilda. Nie ma znaczenia, tak? Nie podajesz prawdziwych danych. Imienia, nazwiska, to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, miejsca pobytu, miejsca zamieszkania, adresu dokładnego, które piętro, które nie podajecie. Jeśli chcecie się z kim, jesteście na wyjeździe i poznaliście kogoś, chcecie się z nim gdzieś tam spotkać, tylko i wyłącznie miejsca publiczne, tak? Z zachowaniem odpowiedniego dystansu, żeby nie było szybkiego tam do auta. Nie robimy rzeczy ryzykownych, nie upajamy się alkoholem i wszelkimi innymi używkami. Jeśli mamy się z nim spotkać, to wyznaczamy miejsce spotkania jakieś tam, a nie, że on po nas przyjdzie. Pod nasz adres, który mu podaliśmy, tak? To dotyczy wyjazdów zagranicznych, ale dotyczy też rzeczy w kraju. Tak jak mówię, chłopaki też polecam tak postępować, natomiast zdecydowanie panie, dziewczyny, kobiety, jak kogoś poznały się, nie mówicie mu, gdzie mieszkacie, nie mówicie dokładnie. Jest taka naturalna chęć do powiedzenia nie. Kłamać. Akurat w tym jesteście dobre. Tylko tu będziecie kłamać dla własnego bezpieczeństwa. Także to gorąco polecam.
zwłaszcza moje drogie panie, panowie, oczywiście też nie podawać swoich danych, jakichś tak szczegółów z tego, skłamać, powiedzieć niewłaściwe imię, ewentualnie zakończyć tylko na imieniu, tak? Ewentualnie, ale też bym to odradzał. Także to tyle. Uprowadzona Liam Neeson, polecam. Petarda film, naprawdę dla mnie jeden z lepszych filmów akcji. Także bardzo fajnie, bardzo fajnie. Kochani, bądźcie bezpieczni zawsze.